Jestem Emilia, mam 23 lata. Obecnie pracuję w fundacji jako instruktor niezależnego życia i pomagam osobom, które przyjeżdżają do mieszkań treningowych, zdobywać sprawność. Stałam się osobą niepełnosprawną w wyniku wypadku samochodowego podczas jazdy do pracy. Mieszkania wspomagane dają możliwość rehabilitacji życia społecznego z osobami w podobnej sytuacji, pomocy osób wykwalifikowanych, którzy traktują nas jako partnerów, nie jako pacjentów, życia na własnych warunkach, bez wizji życia w instytucji typu ZOL, DPS, czy poleganiu na pomocy starzejących się bliskich. Jako instruktor samodzielnego życia jestem w pełni świadoma, iż nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością są w stanie osiągnąć sprawność, która umożliwi im samodzielne życie, pomimo ciągłych ćwiczeń i rehabilitacji. Na obecną chwilę jestem w pełni samodzielna i radzę sobie z czynnościami dnia codziennego, jednak zdaję sobie sprawę, iż moje zdrowie może z wiekiem ulec pogorszeniu i spokojniej mi z myślą, że istnieje takie miejsce, albo będzie istnieć takie miejsce, mieszkania wspomagane w posadzie Jana Szkobo, które umożliwią mi życie na własnych warunkach, w godnym miejscu, z odpowiednią opieką. Nazywam się Małgorzata Perlińska, jestem osobą niepełnosprawną na skutek wypadku komunikacyjnego. Miałam 20 lat, gdy moje życie w jednej chwili legło w gruzach. Stałam się osobą zależną od pomocy innych. Uważam, że idea powstania mieszkań treningowych czy mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych jest taką przyszłościową myślą, bo takie osoby jak ja w pewnym momencie życia zostaniemy pozbawieni wsparcia ze strony rodziny. Od 1,5 roku uprawiam czynnie bocie. Jest to dyscyplina sportowa dla osób z mniejszą sprawnością ruchową. Myślę, że w mieszkaniach wspomaganych będę mieć szansę kontynuować uprawianie tego sportu. Mirek Piesak z Bydgoszczy. Za kilka miesięcy 40 lat na wózku po nieudanym skoku do wody. Przez 30 parę lat bardzo aktywny człowiek, instruktor. Uczyłem wielu ludzi radzenia sobie na wózku, jak się pozbierać, jak ktoś wyjdzie ze szpitala, kiedy jest po złamanym kręgosłupie bądź innym nieszczęściu. I żyłem pięknie, uprawiałem sport, zaliczyłem 4 igrzyska paraolimpijskie, medale we wszystkich kolorach. Podobnie jak lekkoatleci znakomicie na tych igrzyskach paraolimpijskich w Atenach startowali pływacy. Zdobyli 16 medali, w tym 3 złote. I na zakończenie igrzysk zrobili sobie jeszcze premię w postaci 2 medali. Srebrnym medalem zakończył starty na paraolimpiadzie Mirosław Piesak. Na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym uzyskał czas 1 minuta 9 sekund i 42 setne, co uplasowało go na 2. pozycji. Pierwszy był Anglik Jim Anderson, a 3. Grek Georgios Kapellakis. Przed biegiem powiedziałem, że mam szansę na srebro. I jest srebro, nie wierzę. Złamałem kolejną granicę, minutę 10 pokonałem. Jestem najszczęśliwszy na ziemi. To jest srebro cenniejsze niż złoto w Atlancie. Pozdrawiam wszystkich, moją rodzinę, mamusię i kibiców i trenerkę Hanię Klimek-Wodarczak z Gdańska. Kocham wszystkich. Jestem najszczęśliwszy na ziemi dzisiaj. Ale niestety zdrowie w pewnym momencie się wykrusza, nawet jeśli się nam wydaje w pewnym okresie życia, że jesteśmy nie do zdarcia. Ja też tak myślałem, że skoro się połamałem, już więcej się nic ze mną złego nie może stać, a jednak się stało. Gdyż od paru lat mam tak duże problemy, że już nie mam swojego mieszkania na osiedlu leśnym w Bydgoszczu, tylko mieszkam już ponad 5 lat w domu pomocy społecznej, też w Bydgoszczy. I niestety nie jest to moje marzenie. I takich osób jak ja jest bardzo dużo. I możemy w sposób godny
realizować jeszcze swoje doświadczenia z minionych lat, żeby się z tym dzielić, no i jeszcze godnie żyć. Jeżeli te mieszkania zostaną zrealizowane, to będzie spełnienie moich marzeń sprzed lat i zakończenie mego życia w sposób godny, a nie smutny. Gdzie będę mógł sobie popatrzeć na naturę, pobyć z ludźmi i jeszcze coś z siebie dać dla innych.